Bardzo dziękuję Zbigniewowi, Andrzejowi oraz Sebastianowi za wsparcie. Cześć, hello, Siostok. Witam w 14. odcinku przeglądu amigowych nowości. Zapraszam Was serdecznie na grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji. Link macie w opisie. Prócz tego prosiłbym o wsparcie finansowe, jeśli jest oczywiście taka możliwość. Walczę z chorobą nowotworową. Link do Buy Coffee, Buy Coffee 2 oraz Blika również macie w opisie. Nie przedłużając, nie zanudzając, zaczynamy. Mamy nową wersję Ami Blitza trójki. Dla tych, co nie wiedzą, jest to język programowania Basic, ale o znacznie większych możliwościach niż Amos. No i w przeciwieństwie do Amosa jest ciągle rozwijany, co zresztą tutaj widać. Z tego, co mi wiadomo, powstaje w nim aktualnie gra Sołtys. Paweł Tulkin. Jeśli przekręcam, ja bardzo mocno przepraszam. Zajmuje się produkcją tego. Oczywiście czekamy, się nie możemy doczekać. Bracia amigowcy, no nic. Uczyć się Blitza i programować. Tworzyć soft na Amigę. Speed Haste. Wyszedł port przygotowany przez węgierskiego programistę Nagyon Köszönöm Magyar Virágom. Jest to gra z lat 90. Wyścigi samochodowe. Nieco podobne do Destruction Derby. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Select circuit. Select vehicle. Ja lubię tą grafikę, taką rodem z lat 90. 3, 2, 1, go! Extended time. No jest to trudna gra. Trzeba by jej poświęcić więcej uwagi. Sterowanie jest takie dosyć toporne. Na urok lat 90. Silly Hout. Coś tam. Sorry, nie jestem w stanie tego powtórzyć. Wersja AGA na dysk twardy. Ja o tej grze mówiłem tydzień temu. Pokazywałem gameplay. Jeśli ktoś jest zainteresowany, można sobie zobaczyć. Ta gra w mojej ocenie to jest totalny krap. Niegrywalna produkcja, więc nie będę tutaj po raz kolejny pokazywał, jak wygląda. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Fajnie, że autor rozwija tą produkcję. Sytuacja z grami na Amigę jest dosyć skomplikowana. To znaczy ludzie, którzy potrafili je robić i robili je dobrze w latach 90. wyginęli. Odeszli, wyjechali, nie ma ich. To się od ładnych paru lat odradza. Powstają silniki, programy, dzięki którym można robić gry. No i ludzie zaczynają sięgać po te produkcje i zaczynają je tworzyć. Efekt na razie jest raczej taki sobie, żeby nie powiedzieć opłakany. Choć są perełki. No ja osobiście kibicuję autorowi. Być może doprowadzi tą grę do stanu grywalnego, że będzie można po nią sięgnąć i zagrać. Dlatego, choć uważam, że gra jest kiepska, niegrywalna, trzymam kciuki za autora, kibicuję. Życzę dobrego rozwoju gry. Mamy jeszcze jedną grę, robioną również w programie Absolute Zero. Jest to kolejna wersja.
Tak, dobrze mówiłem. Poprzednia gra była robiona na Skorpionie, tutaj mamy Red Pill. A zobaczmy sobie, jak to wygląda. Jest to produkcja o niebo lepsza od poprzedniej gry. Miło można spędzić czas. Czyli da się zrobić dobrą grę na Amigę, no ale trzeba się nauczyć tego, jak zrobić dobrą grę na Amigę. Obydwojgu autorów tak czy siak życzę sukcesów. Jak praktycznie co tydzień mamy kolejną wersję Bad Test Program, już wielokrotnie omawiany na moim kanale. Zachęcam do zapoznania się z tym programem. Jest to naprawdę potężny kombajn. Super, że jest kolejna wersja rozwojowa. To cieszy. Pidemo. Ja matematykiem nie jestem, ani programistą. Nie jest mi do niczego potrzebne. Ale jakby ktoś chciał, można się zapoznać z tą pchełką właściwie. Mamy w tym tygodniu polski akcent. Virtual Desktop Workbench Krzysztofa Donata. Niestety nie przetestuję tego programu, ponieważ nie mam systemu 3.2. Nie posiadam, a ten program tego wymaga. Być może kiedyś się dorobię Kickstarta i wtedy bardzo chętnie wam to zademonstruję, jak działa ten program. Kolejna wersja emulatora Spectruma. Program też już był przeze mnie omawiany. Zachęcam do zerknięcia na poprzednie odcinki. Ja Spectruma nie znam, praktycznie tego komputera, nigdy go nie posiadałem. Z 8 bit w rękach trzymałem tylko Commodore 64 oraz 128, ale wiem, że wśród amigowców są fani ZX Spectrum, tak więc na pewno ta wiadomość ich ucieszy. Jest nowa wersja, działa całkiem fajnie, nic tylko grać. Multi CX48 jest to commodity, którego zadaniem jest wygaszanie ekranu, wygaszanie kursora myszy oraz kilka innych pomniejszych funkcji. Niestety mimo wielu prób ten program jedyne co mi robi to się wiesza. Nie potrafię go używać, być może wy będziecie mieli więcej szczęścia niż ja. Mega AdCAD. Bardzo chciałem ten program przetestować. Zobaczyć jak działa CAD na Amidze. No ale niestety na tarczy. Mimo naprawdę wielu prób uruchomienia tego nie udało mi się. Niestety jestem lamer. Fractal 24. Program do generowania fraktali. Wymaga procesora 0.20 oraz koprocesora, co mnie w sumie nie dziwi. Bez tego raczej byłoby ciężko, aczkolwiek na pewno się da. I wymagana jest karta graficzna. Próbowałem uruchomić ten program, ale ja dzisiaj naprawdę mam pecha.
Program woła o brak biblioteki AB3Z Lib Library. Instrukcja o tym nie wspomina słowem. Udało mi się dotrzeć do informacji, że jest to biblioteka z AmiBlitza. W tym języku został napisany program. Autor nie wspomina nic o wymaganiach tej biblioteki. Dziwne. Udało mi się znaleźć. Zaraz zobaczymy, czy to pomoże. AB3Z Library. No nie no. Biblioteka JPEG Library dograna. Co teraz? Mamy postęp. O, ale to fajne to. Ten mi się nawet podoba. Ten też mi się podoba. No tu bardzo szybko to teraz działa, no. W tej rozdzielczości to nie dziwi. Fajny program, można się pobawić. Szkoda tylko, że autor nie napisał pełnych wymagań w instrukcji. Nie ma informacji żadnych na temat tego, jakich bibliotek ten program wymaga oraz gdzie ich szukać. Szkoda. Na Minecie pojawił się program Logicus. Nie jest to nowy program. On jest z 1990 roku, więc zobaczę jaka archeologia informatyczna. Aczkolwiek nie jest to najstarszy program, jaki używam. Najstarszy, którego ja naprawdę używam i jest mi bardzo przydatny, pochodzi z 1989 roku. Wracając do Logicusa, jest to program, który służy do symulacji obwodów logicznych. Nie mam o tym żadnego pojęcia, więc nie jestem w stanie zrobić nic prócz poklikania tutaj. No ale ja jestem lamerem, jak już wspominałem w tym odcinku. Być może ktoś mądrzejszy ode mnie wypowie się tutaj w komentarzach i powie coś na temat tego programu, bo być może jest to jakaś ciekawa propozycja, z której można zrobić użytek. Mamy Ami Arcadię, kolejną wersję. Ja już ten program szerzej omawiałem kilka odcinków temu. Niestety niewiele się tu zmieniło. Nadal na klasyku z prawdziwą motorolką jest to niegrywalne. Program osiąga 20% szybkości na Amidze 4000 z kartą graficzną oraz procesorem 0,60 MHz. Wydaje mi się, że chyba tylko Pistorm byłby w stanie tutaj dać radę temu oprogramowaniu. To nic, no ale program się pojawił, jest to odnotowane. To tyle, co naszykowałem dzisiaj dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym. Planowo za tydzień mam kolejną chemioterapię, więc nie wiem, czy będę w stanie nagrać kolejny odcinek. Zobaczymy, jak to się ułoży. We wtorek mam wizytę konsultacyjną i lekarz zdecyduje, czy będę miał chemioterapię, czy nie. Trzymcie za mnie kciuki, ja trzymam za Was. Bądźcie zdrowi, wszystkiego dobrego. Bye bye, Wisont Lataszro.